Nie wiesz jak się dostać na Greenwheel lub nie wiesz jak zrobić dostęp na Feroxę. Wszystko w tym odcinku. Cześć kochani, ja jestem Rawczys i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś wykonamy mega łatwe, proste i przyjemne zadanie o nazwie Greenwheel Quest. Pokażę wam drogę na tamtą oto wyspę oraz zrobimy dostęp na Feroxę. Drogi widzu, dostęp od A do Z jesteś w stanie zrobić tylko i wyłącznie od 12 do 15 godziny 10 każdego miesiąca podczas pełni księżyca. My jesteśmy akurat nieopodal miasta Edron i udajemy się akurat na Greenwheel. Oczywiście poza pełni księżyca też możecie tam dobiec, pobić sobie potwory, ale oczywiście nie jesteście w stanie wykonać całego zadania od A do Z, choć co po niektóre zadania tibijskie wymagają misje z kafelkami, a kafelki możecie wykonać niezależnie czy macie zaczęte to zadanie, czy nie. Na samym wstępie chciałem zaznaczyć, że Nature Blossom kupione na markecie działają tylko i wyłącznie jako odtrutka, ale do samego zadania wam tego nie zaliczy, więc musicie to zebrać osobiście podczas pełni, więc udajmy się na Greenwheel. High Passage. Jest, za 100 golda jesteście w stanie tutaj dopłynąć. Z takiego wstępu na pewno potrzebujecie linę oraz kill off. Oczywiście może to być zamiennik. Skoro już tutaj dopłynęliśmy, no to udajmy się do Meryna. Mamy Meryna, High Mission. Yes. Meryn prosi nas o zabicie 50 wermobów. Oczywiście jeśli wcześniej ubiliście te wermoby, no to one wam się zaliczą, ale przypuszczam, że raczej jeszcze nie zbieraliście tych kwiatów, czyli musimy zebrać 3 kwiaty, żeby uratować tych oto mieszkańców tutaj, więc udajmy się tam. Pamiętaj drogi widzu, że za dnia, za 15 a 15 po każdej godziny jest noc. Wtedy tutaj na powierzchni biega na pewno jakiś wermob. Teraz mamy dzień, więc jest spokój. No to drogi widzu, nie marnujemy czasu. Szukamy Nature Blossom. Jeśli macie oczywiście pobrane gotowe mapy, o tym jest odcineczek u mnie na kanale, no to macie zaznaczone, gdzie te kwiatuszki możecie zebrać. 3 sztuki must have. Oczywiście dobrze by było mieć 1 sztukę więcej, jako odtrutkę, jeśli chcecie stąd oczywiście wrócić. Dobrze by było zebrać, ale na tą chwilę skupmy się tylko i wyłącznie na 3 sztukach. Na tym poziomie znaleźliśmy 1 sztuczkę. Polećmy sobie teraz dalej. Przy okazji, podczas pełni księżyca mamy dostępnego jednego bossa, mini bossa, Owina, o nazwie Owin. Mamy kolejnego kwiatka, już drugiego? Tak. Mamy 2 kwiatuszki, mamy delay oczywiście, po kilkunastu minutach na pewno byśmy mogli zebrać sobie drugi raz, ale my pobiegniemy sobie jeszcze przy okazji na Owina, mini bossa, 300 kili, żeby zaliczyć go, także naprawdę bardzo dużo roboty. O, ja tutaj widzę, że raczej chyba nie trafimy na tego bossa, bo ludzie kampią na niego niestety, zabijają, więc może jeszcze nam będzie dane go zabić, ale na tą chwilę widać, że ludzie go po prostu biją, także skupmy się na zadaniu, podbiegnijmy teraz sobie szukać dalej kwiatów, tutaj również gdzieś możemy sobie poszukać, pobłądzimy sobie troszkę, czemu by nie, ale tutaj mamy 3 kwiata, tak. 3 kwiat, mamy 3 sztuki, potwory akurat mamy pozbijane. 100 levelem plus na luzie sobie powinniście tutaj dać radę. Jeśli będziecie mieć jakieś problemy, no to oczywiście weźcie ze sobą jakieś firebombki, firewalle, żeby troszeczkę rozdzielić te potwory wokół siebie. I czy ten Owin nam się tutaj zrespił? Niestety nie, ale ktoś pewnie namiętnie tutaj bije, jak widzieliście tam na kładce. Cwaniaczki sobie siedziały pewnie i czekały, także trudno, na razie wam nie pokażę, także wróćmy sobie teraz do Meryna i oddajmy to zadanie. Plus jeszcze taki mały tip, jak już będziecie oddawać do Meryna te kwiatuszki, no to jeśli macie powyżej 3 sztuk, to tą 1 sztukę wyrzućcie gdzieś sobie na ziemię, bo zabierze on wam wszystkie, także jakbyście się tutaj dłużej gdzieś bujali, zobaczymy czy już będziecie mogli wziąć kolejny raz sobie tego kwiatka, to po prostu wyrzućcie go na ziemię, bo zabierze wam wszystko. Także nie, jeszcze nie możemy. 3 sztuki, także wyrzućcie go na ziemię, nie oddawajcie wszystkich,
wszystkich tych kwiatów, bo nie ma po co. Jesteśmy u Meryna, piszemy hi, Nightshade, jest. Mamy zaliczone zadanie. Napiszmy jeszcze dla pewności mission. Zobaczmy, co nam odpowie. W sumie to nic istotnego, ani nowego nam tutaj nie napisała. Jest po prostu zaniepokojona, prosi nas o więcej kwiatów, jeśli dalibyśmy radę zrobić. No my akurat więcej tych kwiatów nie będziemy dla niej szczerze zbierać, ale kolejnym naszym krokiem będzie uzbieranie odpowiednich przedmiotów. Chodzi o żyły srebra, które będziemy potrzebowali do stworzenia pułapek. Te pułapki akurat będą nam potrzebne do zabicia Feroxy. Akurat Feroxy nie będziemy bić w tym odcinku, bo niestety mój świat w tym momencie raczej całkiem niedawno zabił bossa, a ja nie miałem dostępu, więc zróbmy te pułapki, zejdźmy w podziemia. Lecimy na poziom -2. Jak będziecie biec sobie po te sreberko, no to oczywiście weźcie ze sobą kwiatuszki. Jeśli oczywiście będziecie mogli je wziąć w jedną lub w drugą stronę. Spróbujcie chociaż. Mnie to zagłębiłem się w temat. Cooldown między jednym zbieraniem a drugim wynosi 30 minut. Także nieczęsto zbierzecie te oto przedmioty, ale może będziecie robić tutaj sobie jakiegoś taska, bestiareczkę, albo coś zupełnie innego, albo po prostu profity do delivery itemów, czy tam imbu itemów, no to śmiało co 30 minut uważam, że warto sobie przeklikać te 3 krzaki. No i dobiegliśmy, schodzimy na poziom -2. Będziemy tutaj wydobywać srebro w tych takich oto miejscach. Jest, udało się, zdobyliśmy pierwszą fialkę ze srebrem, także ją posiadamy. Oczywiście, również tutaj jest cooldown, nie można zbierać jednej sztuki za drugą. Oczywiście każde to sreberko ma swój cooldown, po jednej dobie znika, także warto od razu zrobić z tym porządek, z tym pułapkę po prostu warto zrobić. Ta pułapka nam później oczywiście nie zniknie, więc warto ją posiadać. Później też kupimy sobie trapa. Niestety, żeby kolejne kopanie zrobić, to musimy chwilę zaczekać. Akurat tutaj delay między jednym a drugim kopaniem wynosi 2 minuty i tak naprawdę nie musicie biegać od jednego miejsca do drugiego. Pewnie za chwilę gdzieś tutaj będzie 3. miejsce, 4. i tak dalej. Także tak naprawdę możecie sobie stać w jednym miejscu i po prostu przeklikiwać, aczkolwiek w sumie po co marnować czas, skoro można sobie jakąś bestiareczkę powbijać, więc klik drugi, jeszcze nie minęły 2 minuty. Też oczywiście jest opcja, że nam to się nie uda. I właśnie to jest tego przykład. Kiedy mamy ten oto komunikat, even after, a to niestety nam się nie udało. No i musimy czekać 2 minuty, aż nam się uda. Więc czekamy 2 minuty, by wziąć drugie sreberko. No i kolejne podejście i kolejny raz nam się nie udało. No to trudno, podbiegnijmy sobie, wróćmy sobie na powierzchnię, zrobić sobie jedną pułapkę. Pamiętajcie, drogi widzu, kiedy będzie komunikat o Feroxie, o tym akurat będzie osobny, obszerny odcinek zbicia, co robić i tak dalej, to cały świat musi zrobić 20 pułapek. Jest to uno momento, sądzę, że każdy świat to wytwarza. Wydaje mi się, że każda osoba, dobrze by było, jakby te pułapki, jakby każda osoba zrobiła po jednej. A wiadomo, z innych tam Ferox mogą wam zostać te pułapki, które na pewno się przydadzą. Czym więcej tych pułapek będzie, to na pewno będzie wam łatwiej. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy noc i od razu potwory pojawiły się nam na powierzchni, więc uważajcie na niższych poziomach, a my tutaj, zanim jeszcze zagadamy do Meryna o te pułapki, zagadajmy do Gladysa. I właśnie, o to chodzi. Zostaliśmy zamienieni w moba, potwora, czyli nie jesteśmy w stanie handlować ani rozmawiać. Musimy zjeść sobie kwiata, żeby nas odczarowało. A ja w sumie sam nie wiem, czy już 30 minut minęło, ale raczej nie minęło, więc musimy zaczekać, zlecimy kwiata, zjemy i będziemy kontynuować. Mamy tego jednego kwiatuszka. Zjadamy go?
No i teraz możemy z nim normalnie handlować. Nieważne jaka jest pora dnia czy nocy, kupujemy jednego close trapa, wracamy do Meryna. Wiadomo, uważajcie, możecie zostać zatruci po raz kolejny, także dobrze mieć kilka tych kwiatów, nawet możecie je kupić na markecie, albo pójść w drugą stronę, możecie zacząć je sprzedawać, one chyba kosztują średnio 6000 na markecie, więc czemu by nie, może jakiś tam sposób zarobku, także high, trap i czy chcemy to zamienić, jest, no i w ten oto sposób mamy trapa, jednego, którego możemy położyć w komnacie z Feroxą. Drogi widzu, skoro już tutaj jesteśmy, skoro zrobiliśmy trapa, to wróćmy znowu, tylko już na poziom -3. Na -3 poziom dobiegnijmy sobie i zróbmy sobie kafelki. Jeśli będziecie chcieli robić The Cursed Friend Questa, to na pewno te kafelki będą wymagane od was. Kafelki możecie robić niezależnie od pełni księżyca. Kiedy chcecie, po prostu lecicie zrobić kafeleczki, więc my się nie zastanawiamy, lecimy sobie je zrobić. Mam nadzieję, że można je ponownie zrobić, bo ja akurat już je robiłem dawno temu i w ten oto sposób zrobimy sobie access do Feroxy, do roomu z Feroxą, która respi się 13 każdego miesiąca, ale o losowej godzinie, więc różnie to bywa. Schodzimy na poziom -3. Tutaj bardzo często ktoś sobie może expić, albo kiedyś sobie ludzie expili. Pamiętam, sam bardzo lubiłem tutaj biegać na tym spocie. Nawet w sumie solo monczurem tutaj biegałem. Także wchodzimy do roomu z kafelkami. Wybijmy sobie te potworki i zróbmy sobie tą oto zagadeczkę. Tą zagadeczkę, akurat ona jest tutaj banalnie prosta. Podchodzimy tutaj raz i tutaj dwukrotnie klikamy. I jeszcze raz i w ten oto sposób powinno zostać nam to zaliczone. Klik. Tutaj taki napis się pojawił, klik, czyli jest zaliczone. Następnie po wykonaniu 20 pułapek przez cały świat, niekoniecznie przez was, oraz po zrobieniu kafelek możecie wejść do roomu z Feroxą. Akurat Feroxa była już zabita na moim świecie, ale ja sam z ciekawości tam podejdę, czy ja mogę teraz tam wejść. Czy to jest teraz otwarte? Nie wiem, zobaczymy. Nie, niestety nie mogę, ale jak jest komunikat, że Feroxa za chwilę się zrespi, to oczywiście możemy tędy sobie wejść. A początek tego komunikatu brzmi Grimwell Drones in where la i tak dalej. Także drogi widzu, mam nadzieję, że ten odcinek pomógł wam troszkę, rozjaśnił nowicjuszom i pokazał, jak to jest proste i łatwe zadanie. Pamiętajcie, uważajcie na niższych poziomach, bo ubicie Feroxy na pewno gdzieś tam kusi. Ja sam mam Feroxa Helmet, który aktualnie na markecie jest średnio wart 8 milionów, czyli całkiem sporo pieniążków. Jak na to, jak ten boss jest po prostu łatwy. Także ja dziękuję wam za uwagę. Jeśli o czymś nie dopowiedziałem, to śmiało piszcie to w komentarzach, a sam filmik z Feroxą to pewnie dopiero wtedy, kiedy uda mi się tam wejść i ją zabić. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się. No i drogi widzu, jeszcze na sam koniec zabijemy sobie Owina, żeby nie było, że jestem gołosłowny, że się nie respi i tak dalej, i tak dalej. Respi się, na szczęście się respi. Mamy okazję go zabić na powrocie, więc go zbijmy. Zobaczmy, jaki tutaj będzie lód, No niestety szału nie ma, pupa nie urywa, no ale pierwsza sztuka Owina powinna nam już wlecieć. Dokładnie tak i w sumie skoryguję to, potrzebujemy 60 kili, a nie 300, także gdzieś sfarmazoniłem, coś mi się pomyliło. No i respi się on podobno co 50 minut. Jak na sam koniec możecie zauważyć, jestem zamieniony, niby zatruty, nie mogę zjeść kwiatka, a mogę śmiało podróżować jedną lub w drugą stronę, czyli wychodzi na to, że ten kwiatek działa na nas jakiś czas. Dzięki, że byłeś ze mną do końca tego odcinka. Jeśli materiał ci się podobał, pamiętaj, najprostsza forma wsparcia to łapa w górę, sub oraz podbicie. To naprawdę pomaga rozwijać kanał i docierać do kolejnych widzów. A jeśli masz gest i ochotę dorzucić coś więcej, możesz zostać wspierającym kanał albo wysłać mi symbolicznego Tibia Coina w grze. Każda forma wsparcia daje ogromną motywację do tworzenia kolejnych materiałów. Dzięki wielkie za obecność, trzymaj się i widzimy się w następnym odcinku. Yo!